Jaki największy błąd można popełnić, gdy bierze się udział w konkursie skrzypcowym? Mam wrażenie, że największym błędem związanym z uczestnictwem w konkursie, nie tylko skrzypcowym, ale muzycznym, instrumentalnym, jest nastawienie na to, że będzie się jego laureatem. Ponieważ jeśli ktoś z takim nastawieniem przyjeżdża na konkurs, a nie zostaje tym laureatem, dochodzi potem do różnego rodzaju rozczarowań, w zależności od psychiki tej osoby. Może nawet doprowadzić do jakiejś traumy. Wydaje mi się, że najrozsądniej jest, wybierając się na konkurs, powiedzieć sobie: przetestuję sam siebie. Jestem na takim etapie w mojej grze, w moim rozwoju. Zobaczymy. Jeśli się nie uda, idę dalej. Nic się nie stanie. Wydaje mi się, że to powinno towarzyszyć młodym ludziom i to w razie porażki nie wpłynie na ich dalsze, właśnie na ich dalszy rozwój, a może nawet ich wzmocnić. Już nie mówię o tym, że czasem błędem jest po prostu pojechać na konkurs. Ale to bardzo dużo tutaj zależy też od pedagoga, który powinien tej konkretnej osobie doradzić: właśnie, posłuchaj, może jeszcze nie teraz, może za wcześnie, a może ty nie jesteś typem konkursowym. Może znajdziesz swoją drogę w tym zawodzie bez konkursu, co też się zdarza. Da się dziś bez konkursu znaleźć swoją drogę jako instrumentalista? Powiem szczerze, że tak namnożyło się konkursów przez ostatnie kilkanaście lat. Właściwie konkurs się troszkę dewaluował przez ilość imprez. Właściwie od podstawówki przez średni szczebel edukacji muzycznej, po konkursy już dla dorosłych ludzi, dla studentów, dla, nazwijmy to, gotowych artystów. Kiedyś w latach, powiedziałbym, jeszcze 80., może nawet 90., konkursów było znacznie mniej na całym świecie. I nagroda na takim konkursie w wielu miejscach otwierała przepustkę do kariery. Dzisiaj nawet największe konkursy zapewniają swoim laureatom jakiś, nie wiem, jakąś pulę koncertów, jakąś nagranie płyty. Ale to wszystko trwa i się kończy. Dużo więcej zależy w tej chwili od tego, w jaki sposób ten zwycięzca konkursu będzie dalej kierował swoją ścieżką artystyczną, a być może właśnie też zależy od tego, kto będzie kierował tą jego ścieżką i w jaki sposób. To jest bardzo złożony temat, ale wydaje mi się, że kiedyś było łatwiej tym laureatom niż teraz. I jako jury, poza tym, że stawiacie punkty, to w konkursie Jankego macie też szansę na, powiedziałbym, dość bliski kontakt z tymi, którzy startują w tym konkursie. Czy to jest coś, co ty osobiście starasz się przekazać tym młodym ludziom, że najważniejsze jest, no właśnie, to, jakich wyborów dokonywać będą w przyszłości? Ja nie czuję się tutaj jakby kompetentny w przekazywaniu tego uczestnikom, którzy nie są moimi wychowankami czy studentami. Natomiast rozmawiam o tym z moimi studentami i
wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby oni mieli to świadomość. Czasem konkurs można potraktować wyłącznie jako motywację do czyjegoś pracy nad warsztatem, nad repertuarem. To też się zdarza. Mi się wydaje, że każdy nauczyciel, niezależnie czy uczymy w stopniu podstawowym, średnim czy wyższym, ma niesamowicie wielką odpowiedzialność, jaką jest właśnie przekazanie tej wiedzy tym młodym skrzypkom, tak żeby oni byli gotowi na to, że za chwilę właśnie będą musieli być bardzo zahartowani na stradzie. Jednak jest to stres, jest to trema i wiadomo, jeśli ktoś jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany, to pewnie ta trema jest mniejsza, ale to też zależy, ten właśnie występ w tym etapie, o tej godzinie, tego dnia, zależy od tak wielu czynników. Jesteśmy tylko ludźmi. I tutaj żaden czynnik pozaludzki, AI na przykład, nie ma na to wpływu. Skoro wspomniałeś już o repertuarze, zastanawiam się z dość oczywistych przyczyn, jak ważną częścią konkursu dla ciebie jest muzyka kameralna. Bo oczywiście te ostatnie etapy to koncerty solowe, ale gro repertuaru, który młodzi skrzypkowie prezentują przed jury, to przecież kameralistyka. Zgadza się, chociaż nawet koncerty, które są grane z orkiestrą, to też jest pewnego rodzaju porozumienie, prawda? Więc tak naprawdę, jeśli tylko nie gramy sami ze sobą, to większość utworów to utwory kameralne. Cieszę się, że mamy tutaj w programie konkursu też sonaty, bo to jest taki bardzo ważny dla mnie tester tych młodych ludzi. On sprawdza ich tak naprawdę muzykalność, jak potrafią słuchać, partnerować pianiście. Moim zdaniem w rozwoju skrzypków, solistów również bardzo ważna jest kameralistyka. Na koniec, czego będziesz życzył laureatowi albo laureatce tegorocznego konkursu Jankego? Trzymam kciuki za wszystkich finalistów. Myślę, że przede wszystkim, żeby dalej myślał o tym, co przed nim, co przed nią. I żeby nie zapomnieli ci młodzi ludzie o tym, że tak naprawdę najważniejsze jest to, że oni występują przed publicznością. Akurat forma konkursu z założenia jest dosyć stresującym dla nich sposobem prezentacji. Życzę im, żeby mieli jak najwięcej koncertów, gdzie ten element stresu odpada i po prostu będą mogli tylko wyłącznie być sam na sam z publicznością i kreować jak najpiękniej swoje artystyczne wykonania.